Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć troszeczkę więcej o kwasie salicylowym, także wszystkie cery mieszane, tłuste, zaskórnikowe, z rozszerzonymi porami, trądzikowe i w ogóle problematyczne. Zostańcie koniecznie ze mną, no bo właśnie dla Was ten kwas jest przeznaczony. Dowiecie się dzisiaj nieco więcej w ogóle, czym ten kwas jest, skąd on jest, skąd się bierze, no i przede wszystkim jak go stosować w naszych kosmetykach, na co uważać, z czym go łączyć, z czym nie łączyć, czym się różni na przykład od kwasów owocowych, o którym opowiadałam Wam ostatnio w moim ostatnim filmie o kwasach AHA, czyli właśnie kwasach owocowych. Jeżeli nie widzieliście, gdzieś tutaj będzie odnośnik, zajrzyjcie koniecznie, tam też są wskazówki, jak te kwasy stosować, no i do jakich typów cer oczywiście one się nadają. Dzisiaj natomiast poruszymy temat kwasu salicylowego, czyli tak naprawdę jest to jedyny przedstawiciel kwasów BHA, tym razem beta-hydroksylowych, używanych w kosmetyce. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to koniecznie to zróbcie, nie przegapicie nowości. No i oczywiście dzięki temu kanał będzie mógł rosnąć w siłę i mieć jeszcze więcej treści. Także zapraszam Was do tego i łapki w górę, jeżeli materiał Wam się spodoba. Słuchajcie, zacznę od tego, że kwas salicylowy to jest tak naprawdę kwas BHA, czyli beta-hydroksylowy, czyli to też jest jeden z kwasów hydroksylowych, ale tych beta. Owocowe to były alfa, czyli kwasy AHA. Różnią one się budową chemiczną, w to nie będziemy wnikać, natomiast mówię o tym skrócie BHA, ponieważ ten skrót dosyć często występuje właśnie w kosmetykach, na opakowaniach i często możecie zauważyć, że jakiś kosmetyk jest właśnie z kwasem BHA. I to oznacza, że to jest właśnie kwas salicylowy, ponieważ jest to tak naprawdę jedyny przedstawiciel tych kwasów, jeżeli chodzi o kosmetykę. Czym on się w ogóle różni od tych kwasów owocowych i dlaczego jest głównie, już na starcie powiedziałam, dla takich cer bardziej problematycznych, tłustych, takich bardziej odpornych, grubych, no i takich zanieczyszczonych, zaskórnikowych. To jest kwas, który przede wszystkim charakteryzuje się taką lipofilowością, czyli on jest bardzo taki kompatybilny z naszym sebum, czyli z tłuszczami. On po prostu rozpuszcza się w tłuszczach oraz w alkoholach, dużo słabiej w wodzie. W związku z tym bardzo dobrze współgra z naszym sebum, który też przecież tłuszczami jest. No i dzięki temu może głęboko wniknąć po pierwsze też w naskórek, ale też w nasze pory skóry, dogłębnie je oczyścić i tak naprawdę spowodować to, że te wszystkie nagromadzone jakieś bakterie, zanieczyszczenia, wszelkie te sebum właśnie nagromadzone, czy w ogóle komórki nagromadzone, no to wszystko zostaje po prostu dogłębnie usunięte, więc to jest jego bardzo duża przewaga i dlatego właśnie do tego typu cer on się nadaje. Właśnie też również do cer takich trądzikowych, ponieważ to jest główny problem właśnie cer trądzikowych. Dodatkowo też normalizuje proces keratynizacji, a to również jest problem w cerach trądzikowych, więc też on rewelacyjnie się tutaj sprawdzi. Co więcej, warto też wspomnieć, skąd on w ogóle się bierze. Kwas salicylowy jest to kwas, który jest pozyskiwany z kory wierzby. Natomiast znajdziemy go na przykład nawet w rumianku, możemy go znaleźć nawet w soku liści aloesu, czy na przykład możemy znaleźć też w liściach topoli. Także to są takie bardziej naturalne jakby opcje dostania się do kwasu salicylowego, ale możemy oczywiście go również uzyskać w sposób syntetyczny, czyli w laboratorium. I teraz już mamy tak naprawdę również inne odmiany kwasu salicylowego. Mamy m.in. salicylan betainy i to jest taka odmiana pochodna kwasu salicylowego, która jest bardzo łagodna i ona właśnie też się nadaje dla cer również takich wrażliwych. Podobnie jest z ekstraktem z kory wierzby białej bądź z kory wierzby czarnej, więc mamy takie troszeczkę zamienniki i niekiedy możecie nie zauważyć w danym kosmetyku właśnie czystego kwasu salicylowego, ale te pochodne, one są dużo bardziej delikatne, nadają się dla cer jednak tych wrażliwszych, natomiast no, nie są one aż na tyle skuteczne jak sam kwas salicylowy, ale mamy jeszcze jedną tak naprawdę nie jest to odmiana kwasu salicylowego, ale jest to kwas, który jest bardzo podobny do kwasu salicylowego, bardziej skuteczny, a jednocześnie też mniej drażniący. I jest to tak naprawdę taki skrót kwas LH, czyli lipohydroksylowy. Jest to kwas, który jeszcze lepiej niż kwas salicylowy przenika do skóry, przenika w głąb naszego naskórka.
ale ponadto też dogłębnie oczyszcza właśnie nasze pory, no i ma nieco większą cząsteczkę od kwasu salicylowego, a co za tym idzie, troszkę wolniej zaczyna działać i nie działa tak agresywnie na skórę, dlatego z kolei znowu on też się nadaje dla cer takich bardziej wrażliwych, które nie tolerują kwasu salicylowego, a jednocześnie przy jeszcze większym takim działaniu, więc no to jest taki naprawdę dobry kwas, mocny kwas, który może być właśnie zamiennikiem kwasu salicylowego, ale go pozyskujemy już syntetycznie. Więc to z takich ciekawostek, żebyście wiedzieli w ogóle, co z kwasem salicylowym się łączy, no bo czasami możecie mieć właśnie te zamienniki. Co jeszcze o kwasie salicylowym warto wiedzieć? Na pewno warto wiedzieć, jakie ma właściwości, o których pokrótce już wspomniałam, albo można się domyślić. Na pewno ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, też przeciwgrzybicze. Ogólnie też działa tak sebostatycznie, czyli reguluje pracę gruczołów łojowych i te sebum nie gromadzi się tak na naszej skórze. Ponadto też ma taką funkcję, taką jakby przeciwzaskórnikową, ponieważ też dogłębnie właśnie oczyszcza nasze pory skóry, ale ponadto też zapobiega rozszerzaniu się porów i może je nieco zwęzić, więc też jest to bardzo ważna informacja dla tych, którzy się zmagają właśnie z rozszerzonymi porami. No i ponadto oczywiście też działa keratolitycznie, czyli troszkę złuszczająco. Oczywiście im wyższe stężenie, tym złuszczanie będzie większe, przy tych mniejszych stężeniach te złuszczanie nie jest już aż tak zauważalne. Ogólnie jest to kwas, który działa trochę na innej zasadzie niż kwasy owocowe, które działały w sposób metaboliczny. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wspominałam o tym w moim filmie. To jest ogólnie taki proces złuszczania, w jaki sposób dany kwas działa na proces złuszczania, więc tam działały w sposób metaboliczny, natomiast kwas salicylowy działa w sposób m.in. cytotoksyczny, jeżeli jest w większych stężeniach. I co to oznacza? To oznacza, że powoduje jakby zniszczenie i śmierć komórki, a to powoduje jej po prostu złuszczenie. Więc mechanizm jest troszeczkę tutaj inny. Jest to kwas, który ma małą cząsteczkę, przenika bardzo dogłębnie do skóry, mocno do skóry, więc jest to kwas z tych mocniejszych, zdecydowanie z tych mocnych. Działa nieco mniej drażniąco na skórę niż kwas glikolowy, natomiast jest mimo wszystko mocnym kwasem, więc na pewno nie nadaje się dla cer takich bardzo wrażliwych, jakichś naczyniowych i tym podobne, bo może nas zbyt mocno podrażnić. Ale co ciekawe, jest to kwas, który nie wymaga na przykład neutralizacji i na przykład nie uwrażliwia na światło słoneczne. Nie oznacza to jednak, że możemy używać go całorocznie i nie dbać w ogóle o fotoprotekcję, bo tak nie jest. Oczywiście skóra złuszczona, pozbawiona tej warstwy rygowej i tak naprawdę bardzo, bardzo podrażniona po na przykład zabiegach kwasami, czy w ogóle nawet jeśli stosujemy kurację w domu o tych delikatnych stężeniach, to też jest narażona jednak na podrażnienie, więc zdecydowanie fotoprotekcja, kremy SPF są tutaj konieczne. Natomiast rzeczywiście nie uwrażliwia tak jak na przykład kwas glikolowy, gdzie w ogóle latem go nie wykonujemy. Jeżeli chodzi o kwas salicylowy, to tu w zależności jaki jest problem, to dobieramy już indywidualnie. Co ciekawe, jest to też kwas, który również jest używany w niektórych przypadkach w trądziku aktywnym, czyli ze zmianami zapalnymi, ponieważ też na nie działa. Nie mówię o takim już naprawdę hardkorowym przypadku trądziku, gdzie cała twarz jest naprawdę w dużych stanach zapalnych, ale o jakichś pojedynczych, a wiele kwasów nawet w takich przypadkach po prostu wtedy odpada. Ale oczywiście to musi być już wykonane u specjalisty, skonsultowane też z lekarzem, jeżeli się leczymy, więc to też nie jest takie proste, ale rzeczywiście mamy tutaj troszeczkę większe pole manewru, jeżeli chodzi o ten kwas. Co ciekawe, kwas salicylowy może również występować jako konserwant i bardzo często rzeczywiście jest do tego stosowany. On też bardzo dobrze łączy się z alkoholem, ponieważ się w nim też super rozpuszcza, więc też takie połączenie możemy często zauważyć. I ogólnie kwas salicylowy też ma takie funkcje, na przykład przy zwalczaniu łupieżu, w walce z łupieżem, czy na przykład przy łuszczycy. Także też to są takie zastosowania kwasu salicylowego. I
i ponadto też mogliście się spotkać z kwasem salicylowym, jeżeli mieliście problem na przykład z kurzejkami, brodawkami, tymi wirusowymi na stopach. Bardzo często on jest właśnie stosowany w tych preparatach, które usuwają te zmiany skórne, więc też jak najbardziej do tego się przydaje. No i w ogóle nie tylko nadaje się do skóry twarzy, ale właśnie również stóp i innych części ciała, więc te stężenia w kosmetykach też są różne. Jeżeli chodzi o takie kosmetyki ogólnodostępne do twarzy, to używamy maksymalnie 2% stężenia tego kwasu i to już jest naprawdę mocne stężenie, jak na taki użytek domowy. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś inne takie preparaty do włosów i tak dalej, to tam też są troszeczkę inne te parametry. Ale jeżeli chodzi o takie większe już procenty, czyli 10, 20, nawet 30% kwasu salicylowego, no to są już zabiegi gabinetowe i tam rzeczywiście to stężenie jest wyższe, pH coś w okolicy 3, jeżeli chodzi o kwas salicylowy i wtedy to przebiega też zupełnie inaczej, więc to są już duże stężenia i absolutnie nie róbcie tego sami w domu. To jest tylko przeznaczone dla profesjonalistów, bo tym kwasem możemy sobie zrobić również krzywdę. Jeszcze co ciekawe, jest to taki kwas, który występuje albo w postaci białego proszku, albo w postaci kryształów i jeżeli chodzi w ogóle o tą też krystalizację, to niekiedy, jeżeli mieliście na przykład eksfoliację kwasem salicylowym w gabinecie kosmetycznym, to niekiedy na powierzchni skóry, no może nie widzieliście, ale może Wam mówił kosmetolog, że powstały takie właśnie jakby taki biały jakby osad, coś w tym stylu i to jest właśnie krystalizacja tego kwasu, więc takie zbielenie to może jak najbardziej przy tym kwasie powstać. Ogólnie ten kwas nie powinien nas wysuszać, jeżeli oczywiście nie przesadzimy. On nie ma funkcji takich nawilżających, jak na przykład kwas glikolowy czy inne kwasy owocowe. Natomiast nie powinniśmy mieć takiego efektu mocnego przesuszenia. Oczywiście jeżeli robimy kurację w gabinecie, to też może to nieco inaczej wyglądać, więc bardzo powinniśmy dbać na pewno o odbudowę naszej bariery hydrolipidowej. Dbajmy o nawilżenie, jak i natłuszczenie, więc i humektanty, i emolienty, te składniki są niezbędne, plus fotoprotekcja. Natomiast jeżeli chodzi o takie domowe kosmetyki z kwasem salicylowym, to też uważajmy na to, jeżeli zauważymy jakieś nadmierne przesuszenie, to tak nie powinno być. Wtedy po prostu zaprzestańcie stosowania tego kosmetyku. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze takie rady, jak stosować ten kwas w domu, jeżeli chodzi o te małe stężenia, no to będzie za chwilę. Jeżeli chodzi o przebarwienia skórne, to jest taki dosyć powszechny problem, czy to w ogóle osób, które przychodzą do gabinetu kosmetycznego, czy w ogóle jeżeli sięgamy po taką pielęgnację naszą codzienną. I tutaj rzeczywiście kwas salicylowy sobie z przebarwieniami radzi. Zarówno jeżeli chodzi o przebarwienia hormonalne, przebarwienia pozapalne, czy przebarwienia takie posłoneczne. Natomiast nie jest to może nie jest to taki, wiecie, topowy kwas, jeżeli chodzi o przebarwienia, ale też delikatnie może sobie z nimi oczywiście poradzić, no bo też ma funkcje złuszczające, czy właśnie rozjaśniające. Natomiast nie jest to, mówię, taki kwas, który pierwsze co bym skojarzyła z rozjaśnianiem, bardziej nadaje się właśnie dla cer tych problematycznych, czy takich cer właśnie tłustych, mieszanych, które mają problem z nagromadzeniem się sebum na powierzchni skóry, czy w ogóle właśnie z zanieczyszczeniem skóry, z rozszerzonymi porami i tym podobne. Też jeszcze dodatkowa funkcja kwasu salicylowego to jest walka z wrastającymi włoskami, ponieważ temu zapobiega i rzeczywiście tutaj można się wspomóc, bo wiem, że to jest bardzo u niektórych powszechny problem i ciężki problem, kiedy te włoski się wrastają. Kwas salicylowy sobie z tym radzi. Kwas salicylowy oczywiście jest substancją aktywną, substancją naprawdę mocną, która może mocno na nas zadziałać, więc oczywiście nie jest dla każdego. Na pewno nie jest dla cer tych bardzo wrażliwych, naczyniowych. Mamy tutaj te odmienne zamienniki, o których wspomniałam wcześniej. To ewentualnie tutaj można spróbować przy cerach wrażliwych, ale sam kwas salicylowy, no to tutaj niekoniecznie. Nie używamy też tego kwasu u dzieci poniżej 3 roku życia, nie jest to polecane. Czy u kobiet w ciąży również nieznane są tutaj nieznane jest zastosowanie, jak może zadziałać po prostu na płód, czy w ogóle też na nasz wygląd, bo te hormony wiadomo, że wtedy funkcjonują inaczej. Natomiast też nie zalecane jest
przy karmieniu piersi, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych początkowych miesiącach, no bo później to też może być różnie, co innego też jakieś takie delikatne, małe stężenia, na przykład w toniku do twarzy, a co innego już jakiś peeling kwasowy. Dodatkowo też jakieś infekcje oczywiście skóry, jakieś takie otwarne rany, no to też oczywiście tego kwasu tam nie dajemy, nie smarujemy się, to zdecydowanie nie jest korzystne. No i oczywiście taka nadwrażliwość na ten kwas i wszelkie odmiany tego kwasu, alergie, czy alergia na salicylany. A salicylany to jest taka duża grupa różnych substancji, między innymi należy do nich aspiryna, ponieważ co ciekawe, kwas salicylowy bierze udział w syntezie aspiryny. Aspiryna to jest taki podstawowy przykład, jeżeli mówimy o salicylanach, ale jest ich więcej. Jeżeli mamy na nie alergię, a zdarza się to, rzeczywiście się zdarza, no nie powiem, że często, ale nie jest to też jakaś super rzadkość, no to zdecydowanie kwas salicylowy tutaj odpada i jego wszelkie odmiany również tutaj odpadają. W jakich kosmetykach w ogóle możemy znaleźć kwas salicylowy? No przede wszystkim są to różnego rodzaju toniki, żele do mycia twarzy, ponieważ bardzo często w tych seriach takich właśnie antytrądzikowych się tak naprawdę pojawia ten kwas salicylowy jako dodatek i często są to takie małe stężenia, więc możemy to stosować tak naprawdę codziennie, jeżeli nie szkodzi to naszej skórze, ona nie jest nadmiernie przesuszona, podrażniona i wszystko jest w porządku, ale również możemy mieć na przykład dodatek kwasu salicylowego w różnych kremach, w serach, czy w takich peelingach kwasowych do użytku takiego naszego codziennego, takich dla po prostu takich laików. Generalnie, tak jak powiedziałam, stężenie maksymalnie do 2%, ale to jest już naprawdę całkiem sporo, więc bym raczej z tym też uważała i może na troszeczkę mniejszym skrawku skóry, jeżeli macie pierwszy raz styczność z kwasem salicylowym, go wypróbowała i dopiero później na większej powierzchni skóry. Bezpiecznie jest stosować taki kosmetyk też na wieczór, natomiast ogólnie w ciągu dnia fotoprotekcja, więc teoretycznie też można stosować go całorocznie, ale uważajmy mimo wszystko na te słońce. Natomiast z tymi kwasami, jak to z kwasami bywa, wspominałam o tym w pierwszym filmie, trzeba uważać. To nie jest tak, że możemy te kosmetyki stosować bez przerwy cały czas i się złuszczać. Tak jak wspomniałam, jakieś toniki, żele do mycia twarzy, takie delikatne rzeczy, owszem, możemy stosować to, jeżeli nam służy codziennie. Natomiast jeżeli chodzi o te peelingi kwasowe, to zróbmy sobie też przerwy. Nie róbmy tego bez przerwy. Oczywiście to nie ma takiej mocy jak peeling kwasowy w gabinecie kosmetycznym, bo tam też maksymalnie 2 razy do roku robimy kwasy, nie częściej, bo takie nadmierne złuszczanie nie jest dobre, ale nawet jeżeli mówimy o tych kosmetykach 2% stężeniem, no to tutaj też uważajmy i zróbmy sobie przerwę. Mówi się, że takie efekty pierwsze po około 6 tygodniach już powinny być zauważalne, jeżeli chodzi o kwas salicylowy. Mówię o tych domowych kosmetykach, więc dajmy sobie czas, około 2 miesięcy, a później zróbmy sobie po prostu przerwę, żeby też nie stosować tego kosmetyku non-stop, ale oczywiście każdy ma skórę inną, jest indywidualne, więc musimy dobrać to pod siebie. Jeżeli widzimy, że naszej skórze to nie służy, to nic na siłę, składników aktywnych jest dużo, więc nie musimy koniecznie używać tego kosmetyku, a może właśnie nie pasuje nam to stężenie, czy na przykład połączenie 2 różnych składników, bo też kwas salicylowy potrafi występować w połączeniu z innymi, na przykład też innymi kwasami, co ciekawe, zaraz o tym wspomnę. Natomiast pamiętajmy, żeby z kwasami po prostu nie przesadzać, zbyt nadmierne złuszczenie podrażnia tą skórę, efekt jest odwrotny od zamierzonego. Też wspominałam o tym w moim filmie o pH skóry, kiedy nadmiernie też poddajemy ją kwasom i w ogóle ten odczyn staje się taki bardziej kwasowy, to też nie jest dobrze, ponieważ to też może wzmagać nasze problemy skórne, więc też trzeba na to uważać, żeby nie przesadzić. Ponadto ścięczamy coraz bardziej ten naskórek. Później skóra też się buntuje i wcale nie jest tak, że na przykład ten kolagen zostaje cały czas wytwarzany, tylko wbrew pozorom znowu zaczyna być po prostu destrukcja tego kolagenu, więc naprawdę nie służy to naszej skórze, jeżeli nadmiernie się złuszczamy, nie robimy przerw i nie znamy umiaru, więc z kwasami naprawdę ostrożnie. I bardzo często mamy połączenie na przykład kwasu BHA, czyli kwasu salicylowego, z AHA, czyli z jakimś kwasem owocowym.
I te połączenia, jeżeli są w jednym preparacie zrobione przez producenta, to one są bezpieczne, są tak skomponowane, że do siebie pasują. Jeżeli oczywiście nie podrażniają nas, pasują naszej skórze, to jest wszystko w porządku. Natomiast nie róbmy tego na własną rękę, nie używajmy w jednej procedurze pielęgnacyjnej zarówno kwasu AHA, jak i BHA, bo to może być zdecydowanie za dużo. Więc jeżeli chodzi o takie pojedyncze kosmetyki, nie łączymy, na pewno nie łączymy kwasu salicylowego z innymi kwasami. To jest po prostu już dla skóry za dużo. Wybierzmy po prostu jedną rzecz, która nam nie bardziej służy. Z czym jeszcze nie łączymy? Z retinoidami, czyli retinol w tym momencie odpadają. Też wybierzmy sobie, na razie zróbmy sobie jedną kurację, później drugą. Nie może też tego być po prostu za dużo dla skóry. Kolejną rzeczą niacinamid, ale nie dlatego, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, tylko po prostu on nie zadziała, ponieważ pracują w innych pH zupełnie, więc tak jak w ogóle z kwasami, niacinamidu nie łączymy, ale tutaj możemy sobie to połączyć, że na przykład na wieczór stosujemy kwas salicylowy, a rano na przykład niacinamid, więc też nie ma tutaj przeciwwskazań. No i też kwas askorbinowy. To jest forma podstawowa witaminy C, która jest bardzo popularna, chociaż już jest wypierana przez inne formy. Ja tu opowiadałam też w moim filmie o witaminie C. Natomiast ten czysty kwas askorbinowy, on również może działać podrażniająco, więc nie łączymy go dlatego z kwasem salicylowym w jednej rutynie, po prostu stosujmy sobie to zamiennie. W ogóle też retinoidy, jak już wspomniałam, nie tylko te na skórę, ale również oczywiście przyjmowane doustnie, no to też będzie przeciwwskazanie stosowanie kwasu salicylowego czy innych kwasów. Nie przesadzamy, także nie łączymy tego po prostu. Wszystko powinno oczywiście się odbywać też w konsultacji z lekarzem, jeżeli jesteśmy po prostu na takim leczeniu retinoidami. Także jeżeli chodzi o takie podstawowe rady dotyczące używania kwasu salicylowego, sięgnijcie po niego, jeżeli macie problem z rozszerzonymi porami, jeżeli macie problem z cerą przetłuszczającą się, z cerą taką problematyczną, trądzikową, kiedy mamy rozszerzone pory. Kiedy mamy też wrastające włoski, kiedy mamy problem z łupieżem i tym podobne, to są problemy, które zdecydowanie nadają się, że tak powiem, dla kwasu salicylowego. Natomiast takie rady, na co uważać, no to połączenia nie używajcie m.in. z kwasami, z kwasem askorbinowym, niacinamidem, z retinoidami. Uważajcie też na te ogólne przeciwwskazania, o których Wam wspomniałam. Też nic na siłę, jeżeli naszą skórę ten kwas podrażnia, nie pasuje nam też w jakiejś konfiguracji, to nie róbmy nic na siłę, nie powinien on nas też nadmiernie przesuszać. Mamy też takie preparaty punktowe na zmiany, jakieś na przykład zapalne, jeżeli chodzi o kwas salicylowy, więc też on troszeczkę wtedy inaczej działa, ale jeżeli stosujemy taki peeling, czy stosujemy właśnie taki preparat z kwasem salicylowym na całą twarz, nie powinniśmy czuć też takiego uczucia nadmiernego ściągnięcia. Ale pamiętajmy dodatkowo o takich połączeniach z humektantami, z amonientami, czyli wszystkimi tymi składnikami, które nas nawilżają i odbudowują barierę hydrolipidową. Pamiętajmy też o fotoprotekcji i pamiętajmy, że jeżeli stosujemy już taki kwas, no to żadnych innych peelingów już nie stosujemy. Nie przesadzamy z tym złuszczaniem, jeszcze raz to powtórzę, to jest bardzo, bardzo ważne. Jesień jest idealną porą, bo jest też bezpieczniejsza. Mimo wszystko aż tak bardzo nie wychodzimy i też te słońce nas nie podrażni, mimo że ten kwas salicylowy tak nas nie uwrażliwi, to jednak skóra może być podrażniona, więc jesień jest porą rzeczywiście idealną, żeby tą przygodę z kwasem salicylowym sobie rozpocząć. A jeżeli chcecie jakiegoś mocniejszego efektu, no to wtedy rzeczywiście zabiegi w gabinecie kosmetycznym, tam specjalista dobierze pod Was konkretny kwas, konkretne stężenie i powie też, co dalej. Jeżeli chodzi o ten kwas, to też nie ma takich zaleceń, że trzeba wcześniej się przygotowywać i stosować jakieś produkty kwasowe, ale oczywiście to nie zaszkodzi. Jeżeli mamy jakiś odpowiedni tonik, na przykład z tym kwasem, to możemy rzeczywiście sobie na kilka tygodni wcześniej po prostu zacząć go stosować. Jeszcze z takich ogólnych rad, to co mogę powiedzieć, to pamiętajcie też o tym, aby ten kwas salicylowy może nie od razu dobierać sobie o takim najwyższym stężeniu. Jeżeli jest jakieś mniejsze stężenie do wyboru, no to zacznijmy od tego, albo po prostu zacznijmy na jakimś mniejszym skrawku skóry, aby zobaczyć, czy rzeczywiście naszej skórze on podpasuje.
Jeżeli chodzi o takie peelingi kwasowe z kwasem, no to raz w tygodniu to zdecydowanie wystarczająco, natomiast jeżeli chodzi o jakieś inne kosmetyki, no to też w zależności co zaleci nam producent, no bo to jest bardzo różnie w zależności też jaka jest kompozycja tych wszystkich składników. Jeżeli chodzi o takie delikatne, małe stężenia w takich pojedynczych kosmetykach, to możemy też codziennie stosować, nawet te punktowe takie preparaty na zmiany skórne to nawet do 2 razy dziennie, ale oczywiście też w zależności jak nasza skóra reaguje, jeżeli jest bardziej wrażliwa, to też możemy stosować na przykład 2 razy w tygodniu, więc to też indywidualnie musimy do siebie dobrać. No i też stosujmy się do tego, co producent mówi, ale nie ślepo oczywiście, no bo jeżeli coś nam nie służy, to też nic na siłę. Jeżeli chodzi zaś o kwas salicylowy w gabinecie, no to tutaj specjalista Was już pokieruje, te zalecenia są też inne, odległości czasowe zabiegów też oczywiście są tutaj inne, więc to też wygląda po prostu nieco inaczej. Także mam nadzieję, że temat wyczerpałam. Myślę, że powiedziałam już większość takich najważniejszych informacji. Będziecie wiedzieli co nieco więcej, dla kogo w ogóle ten kwas salicylowy jest przeznaczony, na jakie problemy skórne i mam nadzieję, że Wam to pomoże dobrać odpowiedni preparat. Jest dzisiaj ich naprawdę dużo do wyboru. No i rozwaga, uwaga, żebyście po prostu nie przesadzili i zachowali ten taki zdrowy balans i będzie wszystko w porządku. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, no to zapytajcie swojego kosmetologa czy lekarza, jeżeli się na przykład leczycie dermatologicznie, on też powinien na pewno Wam coś poradzić. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaki, pa!